Biecz, położony w województwie małopolskim, to miasto z bogatą historią. Od września 1311 roku do kwietnia 1312 roku Biecz był stolicą Polski, gdyż Władysław Łokietek przebywał tutaj z całym dworem w okresie buntu wójta Alberta w Krakowie. Do połowy XVI wieku Biecz był jednym z największych miast w Polsce. Otoczony był murami obronnymi z kilkunastoma basztami. Wjazdu miasta strzegły potężne bramy, 2 barbakany oraz mosty zwodzone. Biecz posiadał również 3 zamki. Były to terenowe rezydencje królów i książąt Polski. Był miastem częstych pobytów książąt i królów, szczególnie w dynastii piastowskiej i jagiellońskiej oraz innych monarchów. Zaręczyny Władysława Jagiełły odbyły się na zamku w Bieczu. Powiedzenie „rozpuszczony jak dziadowski bicz” wzięło się z miasta Biecz. Chodziło o to, że w wiekach XV i XVI miasto Biecz było podobno tak zamożne, że nawet żebracy miejscy, czyli jak to wówczas mówiono dziady uliczne, nie zadowalały się byle jałmużną. Jeśli takiemu żebrakowi ofiarowano bochenek chleba albo parę groszy, to dziad z pogardą odrzucił jałmużną. Trzeba było ofiarować drogie trzewiki, kapotę z drogocennej tkaniny, kołpak z pawimi piórami albo złotą monetę. Nawet żebracy, czyli dziady w Bieczu, byli rozpuszczeni i zmanierowani. Rynek Biecki jest największym rynkiem w Polsce w stosunku do reszty dawnego miasta. Zajmuje on około 1/8 miejscowości. Tak duży rynek świadczył o handlowym charakterze. Biecz był bardzo ważnym ośrodkiem handlowym, prowadził ożywiony handel winem węgierskim, a jego rola pod tym względem była większa niż Krakowa. W XVI wieku Biecz utrzymywał 2. miejsce w Polsce w produkcji sukna. Obecnie jest to centralny punkt miasta w kształcie prostokąta. Na jego środku usytuowany jest ratusz z przylegającą wieżą ratuszową. Najbardziej charakterystyczna budowla tego miejsca. Tutaj swoją siedzibę mają samorządowe władze miasta. Ratusz to pierwotnie gotycki budynek, zbudowany w drugiej połowie XV wieku. Podlegał licznym przebudowom. Obecna bryła ratusza pochodzi z 1830 roku. Była kiedyś większa, ale Biecz z czasem tracił swoje znaczenie i ubożał. Więc ratusz w celu zmniejszenia kosztów utrzymania również pomniejszono. Do budynku ratusza przylega renesansowa wieża z XVI wieku. Jest to najwyższa budowla miasta, liczy sobie 56 metrów. Na szczycie wieży, pod barokową kopułą, znajduje się galeria widokowa. W podziemiach wieży zlokalizowane jest średniowieczne więzienie,
tak zwana turma, miejsce wymuszania zeznań i przetrzymywania więźniów do czasu egzekucji. Wieczór zegar bije czas. Przeszłość w murach cicho trwa. Kamień szepcze, wiatr wciąż gra. Każda ulica ma swój blask. Na rynku echo dawnych dni. Historia w sercu miasta tkwi. Pod wieżą cisza mówi wciąż: milcz, ty jesteś jak cenny los. Wiesz, miasto wieków, miasto dusz. W twoim cieniu czas jest tuż. Każdy zakręt, każdy próg niesie opowieść, niesie cud. Klasztor dumnie wznosi się. W jego cieniu serce drży. Każdy kamień zna swój wiek. Miasto, które wciąż nas śni. Na wzgórzach mgła, a rzeka płynie. W pieczu czas, jak w starej skrzyni. Otwierasz wieko, skarby masz. Miasto, co życie w sobie ma. Wiesz, miasto wieków, miasto dusz. W twoim cieniu czas jest tuż. Każdy zakręt, każdy próg niesie opowieść, niesie cud. Wiesz, miasto wieków, miasto dusz. W twoim cieniu czas jest tuż. Każdy zakręt, każdy próg niesie opowieść, niesie cud. W Bieczu istniała szkoła katów. Biecz posiadał prawo miecza, czyli prawo do skazywania i wykonywania wyroków śmierci oraz posiadania własnego urzędu kata. Nic też dziwnego, że na skutek częstych wyroków kary śmierci kaci bieccy zdobywali dobrą praktykę i byli wypożyczani innym miastom za opłatą. Baszta Kowalska, znana również jako Baszta Plebańska, to jeden z zachowanych fragmentów średniowiecznych murów obronnych Biecza. Znajduje się w niej oddział Muzeum Ziemi Bieckiej, gdzie prezentowane są wystawy czasowe. Baszta, zbudowana w XIV wieku, pełniła niegdyś funkcję obronną, a po rekonstrukcji w latach 80. XX wieku została przystosowana do celów muzealnych. Baszta Kowalska jest jednym z 3 zachowanych fragmentów dawnych obwarowań miejskich Biecza obok Baszty Radzieckiej i dzwonnicy pełniącej funkcję baszty. Każda z baszt była przypisana do konkretnego cechu rzemieślniczego, a Baszta Kowalska była pod opieką cechu kowali. W Baszcie Kowalskiej można zobaczyć oryginalny układ z drewnianymi galeriami przy ścianach. Kościół Bożego Ciała to późnogotycka świątynia wzniesiona z cegły i ciosów kamiennych na przełomie XV i XVI wieku. Kościół trójnawowy o konstrukcji halowej z szeregiem kaplic przylegających do naw bocznych zachwyca swoim wyposażeniem, na które złożyło się 3 epoki – gotyk, renesans i barok. Wewnątrz kościoła znajduje się wiele cennych zabytków, na przykład słynny na całą Europę obraz pod tytułem Zdjęcie z krzyża, namalowany w drugiej połowie XVI wieku przez artystę z kręgu Michała Anioła, jeden z 3 takich dzieł na całym świecie.
Kościół Bożego Ciała zaliczany jest do pereł architektury sakralnej późnego średniowiecza. Jego bogata historia, wyposażenie i osoby z nim związane do dziś wywołują podziw i zainteresowanie odwiedzających tę świątynię. Dom z basztą przylega do baszty obronnej z XIV wieku, połączonej z systemem murów obronnych, które wzmacniały średniowieczny system fortyfikacyjny. Baszta zwana jest też rajcowską, ponieważ to rajcowie bieccy zobowiązani byli do jej obrony w razie zagrożenia z zewnątrz. Budynek jest zwieńczony renesansową atyką.